Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na haul zakupowy połączony z testem. Ostatnio na tej promocji urodzinowej, glam shopowej kupiłam sobie kilka rzeczy, które chciałabym wypróbować, przetestować u siebie. Może nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale mimo wszystko chciałabym Wam pokazać, co sobie kupiłam i przy okazji właśnie sprawdzić na żywo te rzeczy. Jeszcze, słuchajcie, ich nie używałam, a przyszły do mnie już, nie wiem, z 2 tygodnie temu, ale czekałam na nagranie tego odcinka, także zobaczcie, jaka jestem po prostu powściągliwa, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Powiem Wam też o moim fajnym pielęgnacyjnym odkryciu i odkryciu zapachowym, bo dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Made in Lab i tutaj mamy kilka bardzo obiecujących nowości, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. To zacznijmy od mega minimalistycznej pielęgnacji, bo słuchajcie, ostatnio rozwaliłam sobie warstwę hydrolipidową skóry. Byłam na obozie harcerskim jako kadra, nie wiem, miałam mega minimalistyczną pielęgnację, miałam tylko żel do mycia twarzy w kostce i miałam krem, którego używałam też już od dawna i nie wiem, czy to była kwestia po prostu tego żelu w kostce, może za często był używany, a może po prostu w połączeniu z tym, że tam była fatalna pogoda, bo był bardzo mocny wiatr, przez połowę obozu było chłodno, padał deszcz, no wiadomo jak to z higieną na obozie też tak różnie. W każdym razie czułam pod koniec obozu, za każdym razem jak myłam twarz, że robiła mi się taka zaogniona, czego bym z nią nie zrobiła i czym nie posmarowała, to robiła się po prostu taka czerwona i jak wróciłam do domu, to mówię, dobra, odstawię to mydełko, czyli ten żel w kostce i użyję sobie innego. Wróciłam do domu, to wiecie, zrobiłam sobie kąpiel, maseczkę, full pielęgnację, jakieś toniki, sera i tak dalej. No i wychodzę z łazienki i po prostu ta buzia mi pulsuje i już widziałam też, że zaczynają się pojawiać takie drobne krosteczki. Tak jest przy zaburzonej warstwie hydrolipidowej, że jest zaognienie, ale też właśnie zaczynają wychodzić takie malutkie, bielutkie krosteczki. To jest też jeden z takich objawów, że tak powiem. Więc poleciałam wszystko szybko zmyć i przypomniało mi się, że mam 2 w sumie bardzo fajne produkty, które słuchajcie, już mi tą cerę uratowały, bo może jest troszkę bardziej zaczerwieniona niż zwykle, ale to jest nic. Ja po prostu byłam jak burak. Przypomniało mi się, że mam gdzieś w zapasach ten oto krem. Jest to krem z Basic Lab SOS Cica. Krem z Cica i on jest jeszcze z pantenolem i witaminą B12. Słuchajcie. Po prostu ja w 10 minut miałam taką ulgę od tego zaognienia i dosłownie po 2-3 użyciach następnego dnia wieczorem już praktycznie nie miałam, że tak powiem, objawów takiego zaognienia. No świetny jest ten krem. Jest taki w uczuciu leciutko tłustawy, ale mimo wszystko bardzo przyjemny, taki kojący. Powiem Wam, że chyba to będzie taki krem, który będzie po prostu zawsze u mnie w domu, na wszelki wypadek i na wszystkie wyjazdy będę go zabierać. Zobaczcie, że jeszcze tak się zaognia troszkę po dotykaniu po prostu tej skóry. Jest jeszcze ta warstwa hydrolipidowa troszkę zaburzona, ale już jest lepiej. No i właśnie potem stwierdziłam, no okej, ale czym mam myć tą buzię, nie? Jak na przykład robiłam makijaż czy coś takiego, żeby też nie za mocno oczyścić, bo ten w kostce mnie podrażnił. Potem wyciągnęłam sobie ten do Beauty Drops, który jest do skóry tłustej i po nim no też jeszcze miałam tą reakcję, no bo jednak ta bariera była zaburzona i wyciągnęłam sobie też z Beauty Drops taki do skóry wrażliwej i reaktywnej, Calm Drops, taka emulsja, zobaczcie, ona ma taką bardzo fajną konsystencję takiego, wiecie, delikatnego mleczka, ona się nie pieni, tylko jest taka, wiecie, taka bardzo delikatna, no i powiem Wam, że rewelacja. Jak macie jakąś taką bardzo wrażliwą skórę, zaburzoną warstwę hydrolipidową, to duo no już uratowało mnie, że ta skóra wygląda tak, jak wygląda teraz i uważam, że wygląda bardzo dobrze. I to jest generalnie wszystko, co robię z moją twarzą. Nakładam tylko krem pod oczy z Glam Shopu i tyle, żeby nie narażać skóry na jakieś aktywne składniki, które mogłyby ją podrażnić, więc niech ten kremik się wchłonie, a my przejdziemy do nowości od marki Made in Lab. Mianowicie została wypuszczona nowa linia Privé i są to, słuchajcie, perfumy. Już nie wody toaletowe, już nie wody perfumowane, tylko właśnie perfumy w takich bardzo ładnych, eleganckich 50 ml flakonikach. Jest to nowość dla osób, która wymaga od zapachu czegoś więcej, żeby one miały mocniejszą projekcję, żeby były intensywniejsze, trwalsze, żeby ciągnęły się za nami ogonem, to te zapachy są faktycznie intensywniejsze. Ja już je testowałam, niektóre z nich nosiłam właśnie tak, wiecie, przez cały dzień i
da się odczuć, że jeszcze wieczorem czułam te zapachy zarówno na ubraniu, jak i na skórze. Mamy 20 zapachów, które są dostępne na stronie Made in Lab, ale 8 z nich będzie również dostępnych w Rossmanie. Ja mam tutaj 5 propozycji, wybrałam sobie kilka zapachów, żeby Wam o nich opowiedzieć, także przebrnijmy pokrótce przez każdy z nich. Zacznijmy od orientalno-kwiatowego Solar Flame. On tutaj w nutach głowy ma mandarynkę, lawendę, czarną porzeczkę i petit gran. W nutach serca jaśmin, lawendę, kwiat pomarańczy i w bazie wanilię, cedr, ambre i piżmo. I ja tutaj na starcie właśnie czuję taką lekką, orzeźwiającą kwaskowość mandarynki i fajnie wyczuwalna jest ta czarna porzeczka tutaj. Takie leciutko mydlane, no bo wiecie, jaśmin też jest taki kremowy i lawenda też jest taka lekko mydlana, więc też wyczuwalna jest ta taka elegancja tych kwiatów. Tutaj mam Pure Odyssey, jest to kategoria kwiatowa. Tu do tej głowy jest kwiat pomarańczy i bergamotka, w sercu tuberoza, indyjski jaśmin i w bazie białe piżmo, wanilia i cedr. Na starcie właśnie niekoniecznie kwiat pomarańczy, czyli neroli, co właśnie pomarańcze bardziej wyczuwam, co jest ciekawe. Jest taki leciutko cytruskowo-gorzkawy akcencik bergamotki. No i potem dochodzą nam znowu takie fajne, eleganckie, kwiatowe nuty. Bardzo przyjemny, taki elegancki zapach. Powiedziałam, że on jest świeży i taki lżejszy, właśnie fajny na okres letni, ale jednak trochę bardziej po tej eleganckiej stronie. Ponownie kwiatowe Divine Essence. Starałam się szukać jakichś takich fajnych propozycji właśnie na wiosnę, lato, żeby były w miarę takie lekkie i świeże. Trochę zjadłam tego zapachu. To jest bardzo ładna kompozycja. Tutaj mamy w nutach głowy magnolię, melon, brzoskwinię, gruszkę, bergamotkę, mandarynkę, w sercu tuberozę, śliwkę, fiołek, orchideę, frezję, jaśmin, konwalię, róże i w bazie piżmo, wanilię, cedr i jeżynę. I ten jest taki bardzo, no taki super na lato, bo jest jak po prostu połączenie takiego bukietu kwiatów z owocową sałatką. Jest bardzo dużo kwiatowych i owocowych nut. One są takie piękne, dziewczęce, trochę świeże, orzeźwiające, trochę słodkawe, trochę eleganckie. Bardzo fajna kompozycja, bardzo ładnie tą magnolię na początku czuć. Fajny, bardzo przyjemny zapach. Oczywiście musiałam wybrać chociaż jeden męski. I tutaj mam cytrusowy Fluid Mind. I nie ukrywam, że ten podoba mi się najbardziej. No to ja i moje po prostu uniseksowe preferencje. W nutach głowy mamy bergamotkę, petit gran i imbir. W sercu geranium, herbatę i kadzidło. I w bazie drzewo gwajkowe, ambroksan i piżmo. I ten zapach jest faktycznie świeżo-cytrusowy, ale on jest przełamany. On jest taki gorzki. On jest leciutko też przyprawowy, taki pikantny. Czuję właśnie tą taką świeżość cytrusową, wręcz taką gorycz tej skórki cytrusowej, ale czuję też właśnie imbir, taką właśnie jakby gorycz delikatną herbaty. Fajnie też wyczuwalne jest później to kadzidło, że ten zapach robi się, jest świeży cały czas, ale jest taki przełamany, takim bardziej głębszym, lekko duszącym, bardziej przyprawowym takim aromatem, ale co jest niefajne, bo właśnie wczoraj go nosiłam cały dzień, to, że czułam przez cały dzień, że mam cytrusowy zapach na sobie. Wiecie, jak to jest z cytrusowymi zapachami, że one po pewnym czasie, no raczej wychodzi więcej tych nut takich głębszych, nut serca, które są jakieś takie drzewne i tak dalej, że sama ta cytrynka czy bergamotka, to one często ulatniają się dosyć szybko i nie czujemy, że mamy na sobie cytrynkę, prawda? A tutaj czułam cały dzień, że mam na sobie cytrusowy zapach i dla mnie to było po prostu świetne, bo ja kocham cytrusy, ale wiem, że one często są też takie bardziej ulotne i ciężko tą taką cytrusowość mieć na sobie przez cały dzień, więc ten zapach bardzo mi podpasował i myślę, że to jest chyba mój ulubiony z tej całej piątki, którą wybrałam sobie, no bo właśnie ma tą taką świeżość, cytrusowość, goryczkę, herbatę, goryczkę, skórki z cytryny czy tam bergamotki, odrobinę takich przypraw typu właśnie kadzidło, imbir, fajnie. Fajnie to siedzi. Jeżeli lubicie moje takie rekomendacje i na przykład moje preferencje zapachowe Wam odpowiadają, no to powiedziałam, że ten powinien Wam się spodobać. I mam tutaj jeszcze jeden damski zapach. Golden Muse, kategoria orientalna. I tutaj mamy w głowie pomarańczę, mandarynkę, kwiat pomarańczy, bergamotkę, w sercu mimozę, jaśmin, różę turecką i ylang-ylang i w bazie fasolkę tonkę, paczulę, oponax, wanilię, wetywerię i białe piżmo. I chociaż na początku tu widzimy, że jest ta pomarańcza, jest mandarynka, jest bergamotka, to ja bym nie nazwała tego zapachu, że on
On w ogóle nie przypomina tego kierunku, że on jest jakiś taki cytrusowy, coś takiego. On nadaje może takiej większej lekkości, świeżości na początku, ale ja nie czuję tutaj takich stricte cytrusowych nut. Ale dla mnie zdecydowanie bardziej ja wyczuwam właśnie nuty tej róży, tego ilang-ilang, jakichś takich, wiecie, takich kwiatowych nut, połączonych z taką... ładny jest, kurczę. Ładny jest ten zapach. Troszkę czy mi się kojarzy z jakimiś takimi pudrowymi cukiereczkami, że one są takie delikatnie owocowe, aromatyczne, leciutko takie kwaskowe, ale dosłownie odrobinkę, ale właśnie bardziej jest wyczuwalne taka kwiatowość, ale połączona z taką odrobiną słodyczy. Tak ciężko go dokładnie opisać, no bo czuję tą kwiatowość, ale to jest inna kwiatowość niż te kwiatowe, które przed chwilą Wam opisywałam. Ten jest taki odrobineczkę bardziej słodkawy. Ma więcej głębi, jakiejś takiej właśnie słodkawej, kremowej głębi, bardzo przyjemny. Może to być dobry kompromis dla osób, które chcą na przykład mieć jakąś bardziej kwiatową propozycję, albo taką kwiatowo-owocową propozycję na wiosnę, lato, ale jednak lubią takie bardziej zapachy idące w kierunku nieco słodszych, mniej oczywistych. Bardzo ciekawy. To ja może dzisiaj wybiorę sobie właśnie ten Golden Muse. Możecie przetestować sobie te zapachy z moim kodem LIPS10, który daje Wam dodatkowe 10% rabatu. I aktualnie jest też promocja na wysyłkę z DPD Pickup, która kosztuje 3 zł. Więc jeżeli macie ochotę przetestować sobie te zapachy, to jest to fajny moment, no bo mamy całkiem fajną okazję cenową. Także myślę, że to jest bardzo fajne rozszerzenie oferty marki Made in Lab, że mamy perfumy, że mamy coś, co będzie trwałe, coś, co spełni oczekiwania osób, które wymagają właśnie czegoś więcej od zapachu, żeby on się utrzymywał dłużej, żeby był trwalszy. Ja jestem bardzo zadowolona z trwałości tych zapachów i nie ukrywam też, mega odpowiadają mi te flakony, które nie dość, że wyglądają bardzo ładnie, elegancko, no to 50 ml flakon to też jest coś, co jest wygodniejsze na przykład do zabrania ze sobą w podróż, na jakiś wyjazd czy gdzieś, więc dla mnie super, dajcie znać, co wy myślicie, czy może mieliście już okazję testować, a my przechodzimy do makijażu. To lecimy z haulem zakupowym. Słuchajcie, dawno nie było haulu zakupowego, ja rzadko kupuję kosmetyki, bo wiecie, prowadzę Project Pen, ograniczam zakupy, dużo też dostaję rzeczy, więc też mało potrzebuję, ale słuchajcie, no nie wytrzymałam i kupiłam sobie parę ciekawostek. I słuchajcie, tutaj między innymi pędzelków nigdy za wiele, mimo że już mi się po prostu nie mieszczą nigdzie, to sobie kupiłam dodatkowe. I to jest, ja w ogóle lubię te blanszowe pędzelki. To jest T139, zobaczcie, bardzo fajny taki, ale jaki mięciusieńki, taki troszkę bardziej zbity. Będzie fajny do podkładu, do korektora, do konturowania różu i tak dalej, ale myślę też, że do rozświetlacza czy czegoś takiego też będzie, no fajny, taki wiecie, uniwersalny do absolutnie wszystkiego. Bardzo mnie intrygowały te, słuchajcie, gąbuszki, więc zamówiłam sobie taki ten zestawik gąbuszków, czyli czegoś, co jest połączeniem puszka i gąbki. I tych gąbuszek używa się na sucho, nie trzeba ich moczyć. Także mam tutaj gąbuszki, bardzo chciałabym właśnie nałożyć podkład i zobaczyć, jak się będzie ich używało. Bardzo przyjemne, takie mięciutkie, trochę w konsystencji, w dotyku, kojarzy mi się, jakbym dotykała jakiegoś borowika. No bo jest taki gładki, ale aksamitny. Troszeczkę jak takie gąbki samochodowe do czyszczenia szyb, jak one tam się nazywają. Nie pamiętam. Jeśli chodzi o kosmetyki, mam tutaj, słuchajcie, lepik do podkładu. Taką bazę, która jest gripująca, czyli zwiększająca przyczepność. I tutaj, słuchajcie, ja lubię takie gripujące, tylko dużo tych gripujących tak mocno mnie rozświetla. I jestem ciekawa, czy ten będzie, na pewno będzie nawilżający, troszkę pielęgnacyjny, ale jestem ciekawa, czy wiecie, czy będzie nawilżenie, czy będzie świetlistość, czy będzie trwały. Jestem ciekawa wielu rzeczy, także kupiłam sobie ten lepik do podkładu, bardzo mnie zaintrygował. 2 pigmenty sypkie, neonowe. Ja, słuchajcie, uwielbiam te pigmenty. Mam je sprzed kilku lat dosłownie, kilka innych odcieni. To są moje stare, zobaczcie, tutaj mam karmazynowy i tutaj mam orężadę. Świetne są te pigmenty, bo dają taki intensywny neon, że po prostu szok. Super i na festiwale, i jakieś tam koncerty, ale nie tylko. Także marzyły mi się takie właśnie neonowe żółcie, zielenie i tutaj mam kanarkowy i kiwi. Dokupiłam sobie jako taki, wiecie, zapas właśnie takich neonowych pigmencików, bo mnie czasami najdzie na takie rzeczy.
Mam też, słuchajcie, dwa cienie multichromowe i tutaj już Wam pokazuję. Trująca brzoskwinia, tak się prezentuje trująca brzoskwinia. Taka ciekawostka, w ogóle jednego mi nie wysłano, ale napisałam do nich, przypadkiem po prostu, napisałam do nich i bez problemu dosłali mi po prostu tego samego dnia jeszcze. Wow, wow, wiła. Okej, on tutaj ma taką właśnie lekko brzoskwiniowo-pomarańczowawą bazę, bardzo delikatną pastelową, błyszczy się na taki intensywny seledynowy, ale ma też w sobie fiolet, także tu mamy seledynowo-fioletowy blask i jest taki, wiecie, gładki, śliskie pod palcem, rewelacja. I tutaj mam drugi multichromek i tutaj mam wróżkę. I wróżka prezentuje się w ten sposób, też jest gładziutka, ale bardziej taka satynowa. Ten jest taki jak tafla, a ten daje taką satynowość przyjemną. Baza, zobaczcie, jest taka ledwo delikatnie różowa i tutaj błyszczy się no taki, powiedziałabym, że turkus i tutaj też w sumie jest fioletowo-różowy, ale ładne to jest. I jeszcze mam dwa produkty do ust, mianowicie konturówkę, której nie mogłam odpuścić i to przez nią w ogóle zdecydowałam się, że w ogóle będę robiła zamówienie na Glam Shopie, mianowicie odcień szary nude. Wiecie, jak ja bardzo kocham chłodne konturówki, a ta się wydaje naprawdę kusząco chłodna. I ona jest taka właśnie taupowo-fioletowa. I to jest taki odcień taupe, ale idący w kierunku fioletu. Także wydaje mi się, że będzie fajna do wykonturowania sobie ust i do fajnych lip combosów. Chciałam też jeden błyszczyk, który się wyprzedał, ale już na niego nie czekałam, ale chciałam jeszcze mieć ten błyszczyk. I tutaj mam błyszczyk do ust, który się nazywa Top Seller. I to jest, jak widzicie, taki fiolecik, ale z nutką niebieskości i on się błyszczy na niebiesko. I jak Glam Shop wypuszcza takie rzeczy, to ja muszę je kupić, bo ja supportuję wszelkiego rodzaju niestandardowe i nie basicowe odcienie. Także zobaczcie, mamy taką leciutki fiolecik i mamy takie piękne, błyszczące fioletowo-niebieskie drobinki, ale to jest wciąż bardzo ładny, użytkowy odcień, także słuchajcie, to jest ogólnie wszystko. Tak, potrafię kupić kilka rzeczy, a nie kilkaset przy jednym zamówieniu. Zacznę sobie od lepika do podkładu. Widziałam w ogóle, że on ma też że on ma też całkiem fajny skład, że ma dużo różnych ekstraktów i ma glukozydy z ksylitolu, czyli będzie taki właśnie nawilżający, że to nie jest tylko i wyłącznie, wiecie, baza, ale ma też takie właściwości pielęgnacyjne, nie? Zobaczcie, jest taki żeloglutek troszkę, fajny. Zapachu brak, znaczy jest taki leciutko kosmetyczny ten zapach. Czy on tutaj ma jakiś parfum albo coś? Chyba nie. O, ma też centellę tutaj. Ma aloes. Nie widzę, żeby miał perfum. No. To jest gripping fajny. I taka buźka, powiem Wam, przyjemna, taka nawilżona jest. No nic, chciałabym przetestować sobie ten gąbuszek, ale pomyślałam, żeby użyć mojego sprawdzonego podkładu i tutaj użyję sobie standardowo moich ulubieńców, czyli dubajskiej czekolady, bo też testowałam wczoraj i czułam, że nie podrażniają mnie pod kątem właśnie mojej zaburzonej warstwy hydrolipidowej skóry, więc użyję sobie ich, żeby mieć pewność, że nic mi się nie stanie ze skórą. Dobra, troszkę może nałożę, tak wiecie, pędzelkiem po prostu. Tak, o, chociaż sobie rozprowadzę. I biorę, aż szkoda mi brudzić, ale ten gąbuszek jest taki mięciusieńki, bardzo przyjemny. Ogólnie mnie zawsze interesują wszelkiego rodzaju narzędzia, które nie wymagają zmoczenia. Po pierwsze są wygodniejsze, a po drugie mniejsze jest ryzyko, że rozwarstwi nam się podkład. Jak on... ładnie rozprowadził. Dobrze to wygląda. Na tej bazie chyba tak dobrze to wygląda. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I teraz nie wiem, czy to baza, czy to gąbuszek. Druga strona. Ogólnie wrażenia tu bardzo przyjemne, bo to jest naprawdę mięciusieńkie, jak taka, wiecie, gąbeczka memory. Czasami są takie memory foam, na przykład w poduszkach albo w obuwiu, no nie? Że są takie turbo mięciusieńkie. To tu jest takie fajne wrażenie, że nie walimy czymś twardym po twarzy, tylko to jest naprawdę mięciutkie.
takie sprężyste. Ogólnie cera wygląda bardzo ładnie. Ja ten podkład znam, więc wiem, że on wygląda ogólnie bardzo dobrze, ale tu się przepięknie rozprowadził, ładnie powchodził w pory. Powchodził w sensie, że tak ładnie, wiecie, powierzchnia jest wygładzona, a nie, że tam się zrobiły jakieś grudy czy coś takiego. I to mi się podoba i to mi się póki co bardzo podoba. Mój standardowy korektorek, czyli totalny zakrywacz z Glam Shopu. Tyci, kropeczka. To może użyjemy tego babyka, o, tego kobuśka, taki śmieszny malutek. I lecimy. Też jest ok. Troszkę tutaj sobie tak dziabię troszkę tą końcóweczką w oko, więc może lepiej tak. O, tak jest wygodniej. Też jest spoczko. Fajnie się tym nakłada. Fajne to. To sprawdźmy sobie ten pędzelek i użyję sobie płynnego bronzera. To jest akurat bronzer ze Starsów. Rozprowadziłam sobie troszkę na pędzelek i lecimy. No i ja już czuję, że to jest petarda. To jest petardziątko. Fajny też, on nie jest taki bardzo duży, więc będzie też spoczko do typowo konturowania. Nie tylko do bronzera, ale właśnie do konturu, żeby zrobić coś trochę bardziej precyzyjnego. Zobaczcie, on też jest fajny, taki tutaj przy nosku, jak konturujecie sobie. On się nada naprawdę bardzo fajnie do takich bardziej strategicznych, mniejszych miejsc, też do mniejszych twarzy, bo słuchajcie, narzędzia też dobieramy do wielkości po prostu naszej twarzy. Są osoby, które mają drobne, wiecie, drobne buzie i potrzebują trochę mniejszego narzędzia niż osoby, które mają większą twarz. A tu się w ogóle nie mówi, nie? O wielkości głowy, o wielkości twarzy, a to też ma znaczenie. No póki co z zakupów jestem zadowolona bardzo. Oby pasta dalej trwała. Użyję sobie moich kremowych róży i tutaj użyję sobie mieszanki tych dwóch. To są moje z Project Pan, tak bezpośrednio z opakowania. I jedziemy. No to jest do kremowych róży, to będzie po prostu, jest najlepszy pędzelek na świecie. No świetny jest. Po prostu czuć, że ma idealną wielkość, idealny poziom zbicia tych włosków, jeszcze jest do tego mięciutki, nie kłujący. Super. Petardziątko. Przechodzę sobie do pudru. Tutaj użyję sobie Sensum Mare Algotone, mojego standardowego, który aktualnie zużyłam. I też sobie, wiecie co, użyję tej gąbuszki tutaj z drugiej strony. Zobaczymy. Może też się okaże jakieś fajne odkrycie do aplikacji pudru, albo po prostu do uniwersalnej aplikacji. Ja na przykład lubię na wyjazdy brać sobie jakieś jedno narzędzie do wszystkiego. Więc może się okaże, że to będzie też petardziątko. Powiem wam, dobrze to wygląda. Skin is skinning. Mimo że mam, wiecie, trochę gorszą przez te warstwy hydrolipidowe zaburzone, to ta buzia wygląda naprawdę bardzo ładnie. To zrobię sobie szybko brwi, moje standardowe duo, czyli pisak NYX Lift and Snatch i żel do brwi Brow Power Shot z Claresy. Jeśli chodzi o makijaż oka, to wizja jest taka, że neonik w kącik i pod brew, a na powiekę właśnie coś błyszczącego, więc to będzie dosyć proste, trochę minimalistyczne, no ale wtedy zastosujemy właśnie te nasze nowości. Zacznę sobie od bazy i dzisiaj użyję sobie tej kredki, takiej super trwałego cienia w kredce z Glam Shopu, beżowego. To jest odcień mleczny mat. Troszkę wyrówna mi koloryt. I zobaczmy sobie te pigmenty. To jest, ja nie wiem, czy to kamera w ogóle ogarnie. To jest tak neonowe. To jest po prostu czysty neon. Tu mamy ten żółty, czyli kanarkowy. Masakra. I już wam pokazuję kiwi. Wow. Ale fajne. To lecę sobie z kiwi. Troszeczkę sobie odsypałam na wieczko i lecę z tematem. Najpierw wewnętrzny kącik. Może połączę sobie w ogóle oba. Tutaj wiecie, nie tylko kropeczka, nie? To ma być tak fest, tak dużo, tak szeroko. Ma być fest, o. No, to jest kącik. I podłóg brwiowy. Połączymy sobie tutaj w ogóle i pociągniemy tutaj dalej. Siup. Yes! Zobaczcie, taka jedna rzecz, to robi taką po prostu makijażową stylówę. Tu nic więcej nie trzeba. Można nawet rzęs nie tuszować. I to już wygląda po prostu super, intrygująco, ciekawie, modowo. Trochę krzykliwie, ale trochę jednak bez przesady. To wezmę troszkę tego żółtego jeszcze. A co? I tak sobie na środek doklepię. I tutaj na środek sobie doklepię. Normalnie wyglądam, jakbym się świeciła. Teraz pomyślcie też o takim make-upie,
pod kątem jakichś festiwali, jakichś openerów czy koncertów macie warunki, chcecie zrobić sobie fajny make-up, bo jesteście na koncercie jakiejś bardzo barwnej artystki na przykład, chcecie zrobić make-up, no ale wiecie, żyjecie pod namiotem, kiepskie warunki, nie ma, tak wiecie, przestrzeni, żeby sobie zrobić jakiś super precyzyjny, dokładny make-up i tam nie wiadomo jakie tam fifa-rafa. Bierzecie 2 takie neonowe pigmenty i nawet możecie palcem to po prostu nałożyć i to już wygląda ekstra, nie? Ja nigdy na festiwalu muzycznym nie byłam, więc nie wiem w sumie jak to jest, tylko się mogę domyślać. Zobaczcie na to. To jest takie moje. To jest takie moje. Okej, no i co? Może weźmiemy sobie jakiś błysk. Mi tak bardziej ciągnie do tej trującej brzoskwini, no bo ona ma taką, wiecie, jest zielonkawo, pomarańczowo-żółta powiedzmy, więc tutaj powinna się fajnie wpasować, więc nałożymy sobie tutaj tą brzoskwinię trującą. Paluchiem. Oczywiście. Więc na tą przestrzeń pozostałą powieki ruchomej dojeżdżam pod ten neon. I tyle. Petarda, to jest po prostu tafla. Myślę, żeby sobie dorzucić jeszcze trochę, może jakiegoś brązu, takiego basicowego brązu i troszeczkę wykonturować zewnętrzny kącik. To może jak już jesteśmy przy Glam Shopie, to użyję sobie też Glam Shopowej paletki i będzie to Glam Grunge. Użyję sobie odcienia średni brąz, taki średni pędzelek i trochę dołożę sobie tego odcienia w zewnętrzny kącik i lekko wyciągnę sobie na zewnątrz. Tak, żeby wiecie, tutaj nadać odrobinę takiego konturu. To. I może odrobinę jeszcze na dolną powiekę. Dosłownie taką chmurkę koloru tylko, żeby oko wydawało się bardziej wykonturowane. Niekoniecznie, żeby ten odcień był taki bardzo mocno ciemny czy widoczny, nie? I co? O, no. Petarda. Ej, petarda to jest. Nice. Dobra, lecimy sobie z rzęsami. Mam ochotę sobie je podkręcić, bo jakoś mnie nie satysfakcjonuje ta maskara. Ej, a właśnie, ja miałam... Czy w końcu nie zamówiłam chyba? Bo chciałam też jakiś tusz zamówić i chyba w końcu nie zamówiłam. Chyba postawiłam na jakąś inną rzecz. No dobra, podkręcam sobie. Pierwsza warstwa tuszu niech sobie schnie, a my przejdziemy do ust i tutaj użyjemy sobie też naszych nowości. Więc na początek konturówka szary nude. Dla mnie chłodnych nudziaków nigdy za wiele, więc super jak są w ofercie, wiecie, jakichś na przykład polskich marek, troszkę lepiej dostępnych. No to będzie bardzo fajny odcień taki do konturowania ust, do takich lip kombosów. Zobaczcie, że on u mnie to wygląda wręcz tak właśnie, no tak szarowo, tak troszkę sino. Ale no właśnie do lip kombosów różnych to będzie po prostu petarda. I myślę, że na chłodnych typach urodowych ten odcień będzie, no nie będzie wpadał w pomarańcz albo w żółć, albo no nie będzie wypadał na ciepły. Więc zachęcam się zainteresować tym odcieniem. No i przechodzimy do błyszczyka. Błyszczyk z taką drobinką. Taki delikatnie duochromowy. Formuła przyjemna, taka dosyć leciutka. Nie jest w ogóle ciągnący się, kleisty, dosyć lekki, a taki nawilżający w odczuciu. No i zobaczcie ten odcień. Petardziątko. W ogóle fajnie z tym kombosem, bo tak wychodzi takie właśnie chłodne, delikatnie sinawe usta, ale w pozytywnym sensie. Co wy na to? No i słuchajcie, mamy skończony makijaż. Powiem wam, że wszystko, co dzisiaj przetestowałam, to jest petardziątko. Tutaj zarówno narzędzia, super. Baza póki co, no wiadomo, muszę trochę ponosić ten makijaż. Pierwsze wrażenie jest dobre, bo skóra wygląda naprawdę na bardzo ładną. Ładnie się przyczepił tutaj podkład i nie ma też takiego, wiecie, bardzo mocnego świecenia, bo to nie jest nawilżająca ta baza, ale nie aż taka świetlista, że błyszcze się tak za bardzo, nie? Więc pod tym kątem super. No wiadomo, multichromki to multichromki. Jest petarda. Przepięknie wyglądają. Te neony, ja wiedziałam od początku, że to będzie petarda, no bo mam inne, więc one mówią same za siebie. No i bardzo podoba mi się te duo w zasadzie, te nowości, bo i konturówka jest super. Lubię tą struganą formułę, taką klasyczną i odcień, który nie będzie wypadał na rudy, ani jakiś inny ciepły. No i błyszczek taki troszeczkę, wiecie, coś innego, nie? Bo wciąż użytkowy, bardzo ładny odcień, ale jednak
taki troszeczkę inny, że mamy troszeczkę fioleciku, troszeczkę niebieskości, fajnie to wygląda. Także pod tym kątem rewelacja. Rewelacja, jeżeli chodzi również o tą pielęgnację, którą Wam polecałam. Jestem bardzo zadowolona z tych dwóch produktów. Aktualnie przy mojej skórze to jest ogromny ratunek. No i słuchajcie, zapachy ja cały czas czuję tego skubańca, ten Golden Muse. Tutaj tylko lekko, wiecie, ręką ruszę i jest cały czas tutaj intensywny zapach, także słuchajcie, test wypadł po prostu 10 na 10. Dajcie mi znać, czy któraś z tych nowości jakoś szczególnie przykuła Waszą uwagę, czy może mieliście okazję już testować, czy właśnie tą pielęgnację, którą Wam polecam, czy nowe zapachy od Made in Lab. Jestem ciekawa, czy mieliście już okazję właśnie je nosić i jak się u Was utrzymują, bo u mnie póki co petarda. No i dajcie znać, czy Wy też skusiłyście się na jakieś produkty na tej promocji dużej glam shopowej, czy właśnie zaopatrzyliście się w jakieś ciekawostki. Jeśli tak, to piszcie koniecznie co. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to będzie mi miło, jak zostawicie jakiś kciuczek do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!